Yo, autoamatorzy, to nie moda, to styl. Kiedy wsiadam za kółko, świat staje się mój. Witam Was serdecznie na kanale Autoamatorzy. Dzisiaj zajmiemy się wymianą świec, tak jak jest w tytule, w Skodzie Superb z 2018 roku. Zapraszam do oglądania. Zostaw suba, lajka i napisz coś w komentarzu. Dobra, otwieramy maseczkę. Dobra, żeby odkręcić, najpierw musimy odkręcić sobie te przewody, wszystkie 4. Do tego potrzebujemy 10 i 10. Pach, luzujemy. To musimy przytrzymać sobie, żeby nam się w cewce nie obróciło. I widać, prosta sprawa. Taka rada, nie? Jak będziecie mieli za szeroką czy coś, no to trzeba sobie obszlifować z jednej, z drugiej strony. Na wymiar wchodzi. Ja tak przed chwilą zrobiłem, bo nie miałem wyjścia. Prawdopodobnie z tego filmu właściciel tego klucza się o tym dowie. Wiadomo, pojemniczek na nakrętki. Odkręcamy. Żeby nam tu nigdzie ta nakrętka nie wpadła. Dobra, mamy odkręcone. Teraz musimy kostki sobie poodpinać. Moja rada jest taka. Dopchnąć. Tutaj płaski śrubokręt, pach z jednej, jedną trochę wyciągamy, musimy dopchnąć, tu za ten dzędzelek sobie pociągnąć, najlepiej dopchnąć, pociągnąć i dopchnąć, pociągnąć i dopchnąć, pociągnąć, podważyć. Delikatnie sobie podważamy. Tutaj nam jeszcze trzyma. Dobra, tu trzeba ten wsporniczek sobie też odkręcić. Wykręcamy.
żeby zyskać trochę luzu. Mamy jedno wolne. Trochę tak trzeba ponaciągać, no ale niestety tak jest. Odczepiliśmy sobie ceweczki, kosteczki, tu ładnie. Trzeba uważać, żeby nic nie połamać. Wykręcamy śrubki. I góra. I mamy ceweczkę. Ceweczki radziłbym układać sobie tak jak były, nie? Żeby nie było. Pach. Wykręcamy. Polecam zaopatrzyć się w taką długą dziesiątkę. Pach. Mamy następną. Mamy następną. Pięknie. I on sobie tu powoli, delikatnie i pach, następna. Tą też sobie możemy przekręcić do góry, dobrze się działa. Następną. One tak siedzą nieciekawie. Tutaj sobie podważymy. Jak delikatnie podważamy o coś, to nie ma strachu, nie? Tylko mówię, delikatnie, z wyczuciem, za mocno nie ciągnąć, żeby tej gumy nie urwać tu. No bo oceniamy stan wizualny, jest dobry. Tam kolega nie zgłaszał, żeby coś się działo z tym zapłonem czy coś. No i co, mamy ceweczki wyciągnięte. I teraz temat jest bardzo prosty. Tutaj w tych gniazdach, ja wiem, że to guma uszczelniała i w ogóle ale tak dla siebie, nie? Cały ten syf, żeby dmuchać, żeby nam nic od cylindra nie wpadło przez przypadek, nie? Dobra, tu mamy nową świecę, nie? I żeby nie szukać
żeby nie szukać tak jakby klucza i w ogóle. Ja tu wiem, że tu jest 16, nie? Tak jakby, ale sobie nową bierzemy, sprawdzamy, czy klucz pasuje, czyli tak jakby jesteśmy pewni, nie? I no, nową na razie schowamy. Weźmiemy sobie kluczyk, przedłużka. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja polecam. Tutaj taka gumka jest w środku. Ja polecam właśnie kupić sobie taką nasadkę z gumką w środku. Po prostu jest łatwiej żyć, nie? Tak jakby łatwiej się odkręca, nie? Wsadzamy. Siedzi. Tak, na odkręcanie. Pach, energicznym ruchem. Pach. Ona jest zluzowana. Odkręcamy. Odkręcamy. Już chyba jest luźna. Jeszcze nie. O, przyszedł rudobrody. Jest to pierwszy wspierający kanał. Dobra, i tu mamy świecę. I z tej świecy możemy bardzo wiele wyczytać. Jak widać, ma kolor taki ładny, popielaty. Dla nas to jest dobrze. Co to oznacza? Oznacza to dla nas, że mieszanka się spalała prawidłowo. Nie ma oleju, nie pobiera, bo by była czarna. Taka, no wiadomo, taka no zwęglona aż, nie? I ta wygląda bardzo ładnie. Wręcz bym powiedział, że pięknie wygląda. No życzę każdemu takiej świecy, nie? Powiedz mi na żywo, kurwa, będziesz tam oglądał. Zimna można w rękę wziąć. Oryginał, no. Czekaj. Chuja nie było. Już? Tak samo? No. Oznaczenia najważniejsze. Same rozszerzoność cieplna i to możesz o tym powiedzieć. To są bardzo istotne sprawy, bo każda ma... No co ty, kurwa, przecież to się nagrywa w stawie. Co? Niech ludzie wiedzą, że ty też nie jesteś głupi, kurwa, że nie jesteś od podawania kluczy tu tylko. No tak, no. To jest oryginalne. Czyli 160 przeleciała. Tak. Muszę berło odłożyć aż do tego. Auto ma najechane 160 000 kilometrów. I to jest oryginalna świeca. A my damy zamiennik, który też jest Boscha. 160 000 na świecy. I auto jeszcze jeździło, ono nie przerywało ani nic. Oryginał. Tak przy okazji, tak jak już gadamy o tych przebiegach i w ogóle wymiana tych świec jest zalecana co 40 000 kilometrów. 160 000. Koledze to wybaczę, ponieważ auto ma drugi miesiąc i po prostu wziął się za to i chwała mu za to. I po prostu chciałem tylko powiedzieć, że co 40 000 jest zalecane. Ta ma 160 000 i jeszcze ją do piły wsadzimy. Dobra.
nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, tak wygląda zużyta świeca. O, widzicie tą przerwę? Zobaczcie, jaka powinna być. Ja wiem, że ktoś zaraz weźmie i napisze, że szczelinomierzem, że w ogóle i ten. My to wszystko sprawdzaliśmy, tylko po prostu wcześniej, tak jakby to ustawiliśmy. Tak, Macieju? Prawda ekranu, tak zwany. Ja tutaj wstawię w filmie, prawdopodobnie będziecie mieli gdzieś napisane, jaka ta szczelina powinna być. I ten. Dobra, koniec pierdzielenia o tych świecach. Nadkominek chcesz sobie zostawić? Czy dla potomnych? Ty no, oryginalna świeca, ty chłopie. Dla mnie to jest nowa technologia. I ładnie, o, wsadzamy delikatnie, paluszkami, 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 paluszkami. Paluszkami wkręcamy ją. O, stanęła, zostawiamy. Dobra, bierzemy się za następne. Ładnie siedzi klucz. Energicznym ruchem, pach, już mamy zluzowane. A ty wyszłeś zajarać. Ty, to nie jest takie proste wymienić tutaj to. Zobacz, bo te cewki są przykręcane. A żeby to odkręcić, bo to jest, zobacz, jest taka szpilka, nie? I jeszcze tu nakrętka jest. I trzeba tu wsadzić klucz 10. Żeby ten klucz 10 wsadzić, gdzie ja tą 10 mam? Tu. To niestety, ale musiałem. Co, przypiłować? No. Ale to do twojego auta to mówię, no mnie nie zjedzie za to. Dobra, odkręcamy dalej. Wymieniamy następną. Co nam następny cylinder przyniesie? One strasznie długie są. Jeszcze. No co jest? Nie, no gumka jest. Siedzi. No i czasami tak bywa. Czasami tak bywa, że ta gumka nie załapie. Magnesik, pach. Mamy. Ta świeca też wygląda ładnie. Popielato. Piękna jest. Bierzemy następną, nową. A, taka ciekawostka przy drugiej świecy. Gdzieś tam słyszałem, że tutaj ten gwint można posmarować jakąś tam pastą ceramiczną, czy coś tam i w ogóle i ten. Ja ogólnie nie zalecam tego, bo później będziemy musieli to kiedyś wykręcić. Dlatego wykręcamy tak i wkręcamy tak. Pach, cylinder numer 2. Wkręcamy palcami.
Tutaj nie używamy żadnych elektronarzędzi ani nic, no bo to jest aluminium miękkie. Miękkie, o, pach, o, ta to w ogóle luźna była. Bardzo ciekawy temat jest z układem zapłonu. Powiem Wam tak, że jeżeli auto zaczyna Wam szarpać, trochę więcej palić, coś tam i ten, to w silnikach benzynowych to jest tak jakby podstawa, żeby zajrzeć do świec, ponieważ no, one się zużywają, tak jak mówiłem wcześniej. Zalecana wymiana jest co 40 000 kilometrów, tak? I no to jest tak jakby podstawa podstaw, nie? Żeby, bo były przypadki, że ludzie wymieniali cewki i w ogóle i ten, a zostawiali stare świece. A tak naprawdę świeca jest na samym końcu tego całego interesu. No jak widać, to też ładna popielata jest. Bierzemy następną. Następną sobie ładnie wsadzamy. Cylinder numer 3 i wkręcamy. Znowu się powtórzę, będę to gadał jak mantrę. Wkręcamy świecę palcami do końca. Aż ona się tam oprze. No i ostatni cylinder. Zobaczymy, co tam maszyna losująca nam wylosowała. O, ta skrzypi już, bieda. O, ta nam wyszła ładnie. I ta też ładna, popielata. Pięknie to wygląda. O, piękne są te świece. Polecam wszystkim. Weźmiemy ostatnią. Wsadzamy ładnie. Dokręcamy. Dobra. Jest. Dobra, teraz temat jest taki. Jak dokręcamy świecę? Świecę dokręcamy momentem 28 Nm. Tak wyczytałem z pewnych źródeł. Więc bierzemy klucz. U mnie taka długa laga. No niestety tak jest. I kręcimy. I jest 28. Kręcimy. 28. Kręcimy. I przeskoczy.
Kręcimy. I jest 28. Jeszcze sprawdzimy, czy wszędzie jest. 28. 28. O, została nam nasadka. Taki jest moment do kręcenia. Więc tak dokręcamy. Dobra. No co? Mamy powoli. Możemy zakładać ceweczki. Tu można wziąć kontakt spray i prysnąć kontaktem. Tak naprawdę to trzeba, wy raczej nie zobaczycie. Trzeba zobaczyć, czy tu nie zaśniedziałe jest albo coś. No wiadomo, to jest kontakt, nie? Ja przetrzeć tą cewkę. Docisnąć. Ustawić ją tak, jak ona ma być. I tak każdą po kolei. O! Z powrotem. Tu już możemy sobie pozapinać. Jakby wsadzić pilotaż sobie zrobić. Kliknęło. 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 Dobra. Bierzemy szpileczki. Tak jak mówiłem, jest to aluminium. Więc radziłbym ostrożnie, żeby nie zerwać. O, delikatnie sobie połapiemy tu. Ale naprawdę delikatnie.
O. Tutaj też tam. O, i dokręcona. Delikatnie, z wyczuciem. Nie ma co ciągnąć. To ma tylko przytrzymać cewkę. O, widzicie, jedną ręką, pach, dokręcone. O, pach. Tutaj przez 10-15 newtonów tutaj jest. Nie sprawdzałem tego, tak mówiąc szczerze, ile to się tam dokręca. No ale nie więcej jak 10-15 newtonów. Ja to po prostu robię z wyczuciem. Te śrubki akurat można zawsze dokręcić. Dobra, tak za pamięci zakładamy te przewody. To jest prawdopodobnie masa. Rzeźba będzie później. Nakręteczki. Pach, pach. Pach, pach. Ładnie, pięknie. Od razu sobie ten sporniczek tutaj też załapiemy. O. Mamy. Moją tą płaską dziesiątkę szlifowaną. Dobra, bierzemy sobie płaską dziesiątkę, tą szlifowaną i sobie dokręcamy. Dokręcamy. O! I tu też pach z wyczuciem. Też jest bardzo ważne sobie przytrzymać tą szpilkę, tu tamtą nakrętkę. O! Żeby jej tam nie przeciągnąć, nie? O! Trzeba być troszeczkę profesjonalnym w tym, co się robi. Dobra, dokręcamy ostatnią. O! Mamy dokręconą. Bierzemy torpsika. Tak. I dokręcone. To jest tylko wspornik. Nie ma co tu też za dużej siły dawać. Pach i dokręcone. Za 40 000 km będziemy to odkręcać, więc trzeba to mieć na uwadze, że kiedyś będziemy to odkręcać. Dobra, jeszcze tutaj, o, żeby nie zapomnieć. Pach, mogłem to zrobić wcześniej, ja oczywiście zapomniałem. Nazwa kanału nie bierze się znikąd.
Widać, że amatorka. I to pełną gębą. O, już jest ładnie, pięknie. O, jest tak jak było. Dobra, ogarniemy sobie tu. Dobra, mamy ogarnięte. Jeszcze tak dla pewności posprawdzajmy, o, czy nic nie leży. Jeszcze 10. Dobra, mamy tu poogarniane. Jeszcze tak dla pewności, czy wszystko jest w porządku, czy nic tu nie zostało, czy nic nie jest luźne. Docisnąć tu, tutaj, i tutaj. Wszystko jest tak, jak powinno być. Dobra, palimy furę. Wciskamy hamulec. Start engine. Chodzi. Żadne błędy się nie zapalają. Dobra, daliśmy mu trochę. Nie wiem, czy mikrofon zbierze, jak to ładnie chodzi. Mogłem go w sumie przed odpaleniem też sprawdzić, porównać sobie przed wymianą świec. Sprawdzić, porównać sobie, jak chodzi. Ale myślę, że to by nie było słychać różnicy. No. Ładnie, pięknie, z tak zwanego ssania zszedł. No. Zakładamy osłonę. Bo jest to też bardzo ważne. Tak. Weszła. No i co? No i wymienione świece. Jak widać, niby wymiana świec, niby prosta sprawa. W starszych silnikach to po prostu się wyciągało przewody, odkręcało świece, wkręcało się nowe i było dobrze. Jak tu widać, no trochę rzeczy było więcej do zrobienia, no ale myślę, że po to nagrywam te filmy, żeby wam było łatwiej. Jeszcze raz prośba, żebyście zostawili suba, łapkę w górę, napisali coś w komentarzu. Cokolwiek, bym był bardzo wdzięczny, ponieważ pozwala to mi na rozwijanie tego kanału. Pozdrawiam, życzę miłego dnia, do następnego razu.